Można było dogonić tatarski Czambuł, zanim zniknie w stepie. Można było wyrwać Jasyr z rąk ordyńców, którzy całe życie ćwiczyli się w szybkich najazdach, ucieczkach i unikaniu pościgu. Jeden magnat, działając szybciej niż cała machina państwowa Rzeczypospolitej, mógł stać się dla Tatarów prawdziwym postrachem. Jeremi Wiśniowiecki. Rok 1643. Zadnieprze. Ogromne kresowe przestrzenie, rzeki, lasy, stepy, osady rozsiane daleko od siebie i ludzie, którzy żyli w cieniu nieustannego zagrożenia. Dla mieszkańców tych ziem najazd tatarski nie był opowieścią z kronik. To była realna groza. Nagle pojawiał się dym na horyzoncie, potem krzyk, płonące chaty, uciekające bydło, płacz kobiet i dzieci. Tatarzy przychodzili szybko, uderzali gwałtownie i równie szybko znikali, zabierając łupy oraz ludzi prowadzonych w Jasyr. A Jasyr oznaczał dramat. Dla wielu porwanych była to droga bez powrotu. Sprzedaż na targach niewolników, rozdzielenie rodzin, marsz przez step, głód, pragnienie i śmierć tych, którzy nie nadążali. Tym razem Tatarzy uderzyli na ziemię należącą do księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. A to był błąd. Jeremi Wiśniowiecki nie był zwykłym właścicielem kresowych dóbr. Był jednym z najpotężniejszych magnatów Rzeczypospolitej, panem ogromnych majątków na Ukrainie, człowiekiem ambitnym, bezwzględnym i doskonale rozumiejącym realia wojny stepowej. Dla jednych był później bohaterem i obrońcą kresów, dla innych symbolem magnackiej pychy i brutalności. Ale jedno trudno mu odmówić, miał talent wojskowy i potrafił działać błyskawicznie. Na czele tatarskiego najazdu stał Omar Aga, doświadczony wódz, człowiek stary, ale najwyraźniej wciąż pewny siebie. Wyprawa na dobra Wiśniowieckiego miała być zapewne jednym z tych najazdów, które kończyły się po tatarsku. Szybkie uderzenie, grabież Jasyr i odwrót ku Krymowi. Tatarzy liczyli na czas, liczyli na przestrzeń, liczyli na to, że zanim przeciwnik zbierze siły, oni będą już daleko. Ale Jeremi Wiśniowiecki nie zamierzał czekać. Gdy tylko dotarły do niego wieści o napadzie, ruszył za ordyńcami. To nie była spokojna wyprawa wojskowa z długimi przygotowaniami. To był pościg. Pościg przez ziemię, na których każda godzina miała znaczenie. Im dłużej Tatarzy uciekali, tym mniejsze były szanse na odbicie jeńców. Wyobraźmy sobie tę scenę. Step. Kurz unoszący się spod kopyt, tatarski Czambuł obciążony łupem i jasyrem, zmęczeni jeńcy, pędzeni naprzód, ordyńcy oglądający się za siebie, bo gdzieś z tyłu nadciąga pościg. A za nimi Wiśniowiecki, nie jako król z wielką armią, nie jako hetman prowadzący oficjalną kampanię, ale jako kresowy książę, który doskonale wie, że jeśli teraz odpuści, Tatarzy wrócą na Krym, a porwani ludzie przepadną. Do starcia doszło nad rzeką Sułą. Rzeka w takich warunkach mogła być przeszkodą, ale też pułapką. Dla oddziału obciążonego łupami i jeńcami przeprawa albo manewr nad wodą stawały się niebezpieczne. Tatarzy byli mistrzami ruchu, ale w chwili odwrotu z Jasyrem tracili część swojej największej przewagi. Wiśniowiecki wykorzystał ten moment. Uderzenie miało być gwałtowne. W takich warunkach nie chodziło o długą bitwę w stylu wielkich starć europejskich. Tu liczyło się tempo, zaskoczenie, rozbicie szyku i niedopuszczenie do tego, by Tatarzy rozsypali się po stepie. Nad Sułą ordyńcy Omara Agi zostali pobici. Dla Tatarów była to porażka szczególnie bolesna, bo to sięgnęła ich w momencie, gdy byli już po wyprawie i zapewne sądzili, że najtrudniejsze mają już za sobą. Według przekazów Omarowi Adze towarzyszyli synowie. Jeden z nich miał umrzeć po bitwie od odniesionych ran, ale dla mieszkańców kresowych ziem najważniejsze było coś innego. Po takim zwycięstwie można było odbić jeńców. I tutaj właśnie widzimy, dlaczego podobne starcia, choć dziś często zapomniane, miały ogromne znaczenie. Dla kronikarza czy historyka była to jedna z wielu potyczek na niespokojnym pograniczu.
Dla ludzi prowadzonych w Jaser była różnica między życiem a niewolą. Jeremi Wiśniowiecki budował na takich akcjach swoją legendę. Nie tylko jako magnat, nie tylko jako pan ogromnych dóbr, ale jako człowiek, który potrafił odpowiedzieć na tatarski najazd natychmiast. To właśnie ta szybkość była kluczowa. Rzeczpospolita często reagowała zbyt wolno. Sejmy debatowały, podatki spływały opornie, wojsko bywało nieliczne albo nieopłacone. Tymczasem na Kresach decyzję trzeba było podjąć od razu. Tatarzy nie czekali na uchwały, Tatarzy jechali i Wiśniowiecki też jechał. Bitwa pod Sułą z 1643 roku pokazuje nam Rzeczpospolitą od strony mniej znanej niż wielkie bitwy pod Kirchholmem, Chocimem czy Bersteczkiem. Pokazuje codzienność wojny pogranicza. Wojna, która nie zawsze trafiła na wielkie obrazy i pomniki, ale dla mieszkańców Ukrainy, Podola czy Zadnieprza była doświadczeniem podstawowym. To była wojna pościgów, zasadzek, czambułów, przepraw przez rzeki, odbijanie Jasyru i palących się wsi. W tej rzeczywistości Jeremi Wiśniowiecki wyrósł na postać potężną i budzącą skrajne emocje. Jedni widzieli w nim obrońcę chrześcijańskiego pogranicza, inni bezwzględnego magnata, który twardą polityką przyczynił się do narastania konfliktów na Ukrainie. Ale nad Sułą w 1643 roku nie chodziło jeszcze o wielką politykę. Nie chodziło o powstanie Chmielnickiego, które wybuchnie kilka lat później. Nie chodziło o zbaraż, ugody, zdrady i rzezie. Tam chodziło o pościg, o tatarski czambuł wracający z łupem, o ludzi pędzonych w niewolę i o księcia, który postanowił ich dogonić. Dlatego bitwa pod Sułą zasługuje na przypomnienie, bo historia Rzeczypospolitej to nie tylko wielkie kampanie i wielkie nazwiska, to także takie epizody, szybkie, brutalne, zapomniane, w których decydował refleks, odwaga i znajomość kresowej wojny. A Jeremi Wiśniowiecki w 1643 roku pokazał, że na tatarski najazd można odpowiedzieć ich własną bronią, szybkością. I kiedy Omar Aga ruszył na dobra księcia, być może sądził, że to kolejna udana wyprawa. Nie przewidział tylko jednego, że tym razem za jego plecami ruszy człowiek, który nie będzie czekał, aż step pochłonie ślady. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.